tutaj dużo opowiadać. Kończymy nasz pobyt w Krynicy Morskiej. Startujemy na drugą stronę zalewu. Płyniemy do Nowej Pasłęki. Ostatni port przed granicą po stronie warmińsko-mazurskiej i zaczynamy poznawać porty, które znajdują się i cały ten szlak, który znajduje się w warmińsko-mazurskiej części drogi międzynarodowej wodnej E70. Łatwo się mówi, ale do Nowej Pasłęki po zalewie, pod wiatr łatwo i szybko nie było. Zalewowe fale wkrótce dały o sobie znać i położyły pokotem połowę naszej ekipy. Jakby wam to powiedzieć, pogoda na zalewie zmienną jest. Jest w tej chwili jakieś 3 stopnie w skali Beauforta wiatru. Zafalowanie, a w związku z tym, że ten akwen ma tylko 2,5 metra głębokości, to te fale są takie krótkie, szarpią. Ja zawsze mówię, że jak pływam w takich warunkach po zalewie, to się czuję, jakbym był na rodeo i ujeżdżał fryka. To była spora odmiana po flaucie, jaką mieliśmy w pierwszych dniach rejsu pętlą żuławską. Po 2,5 godziny dotarliśmy do Nowej Pasłęki, gdzie wcześniej zaliczyliśmy spotkanie z wodnym patrolem Straży Granicznej. Do pokonania mieliśmy jeszcze 1,5-kilometrowy odcinek rzeki Pasłęki, a to wyjątkowa gratka, bo jest na niej naprawdę sporo pięknych ptaków, więc warto uważnie rozglądać się na boki. Dzień dobry, mówimy wam z Nowej Pasłęki. To pierwsza przystań na tej trasie. Po prawej stronie, po prawej mojej ręce jest już Rosja, a tutaj jak popłyniemy wzdłuż Zalewu Wiślanego warmińsko-mazurskim odcinkiem, trafimy na Frombork, Dolkmicko, Kadyny, Elbląg. Port w Nowej Pasłęce, w którym się właśnie znajdujemy, jest naprawdę całkiem spory. Robi wrażenie, bo myśleliśmy, że taki port przygraniczny na krańcu świata będzie słabo przygotowany, ale naprawdę nas zaskakuje. Tutaj w samym porcie jest 20 miejsc. Port został gruntownie zmodernizowany dzięki dofinansowaniu unijnemu. Jak się dowiedzieliśmy też od miejscowych, jeżeli dobrze rozejrzymy się też w okolicy, w takich bocznych kanałach w Nowej Pasłęce, to tych miejsc do cumowania znajdziemy dużo więcej, bo chyba łącznie około 60. Ale mówiąc o samej tej przystani, która jest pierwszą przystanią na trasie pętli żuławskiej, to mamy prąd na kei, mamy wodę, są sanitariaty, jest wszystko to, czego żeglarze i motorowodniacy potrzebują, a przede wszystkim jedna rzecz, która nam się bardzo podoba. Tu jest bardzo spokojnie, bardzo cicho. Jeżeli ktoś szuka takiego odludnego miejsca na to, żeby urwać się trochę z dala od ludzi, to Nowa Pasłęka może być zdecydowanie właśnie takim miejscem. Szczerze polecamy. I dlatego w Nowej Pasłęce zrobiliśmy sobie duży postój, żeby chwilę pogapić się na okolice, port, wygrzewające się w słońcu kaczki i nacieszyć nic nie robieniem. A propos kaczek, to było istne zagłębie. Tu i tu. I jeszcze tu. Taki kaczy raj. A po wyjściu na zatokę znowu zaczęło bujać. I powolutku zbliżamy się do kolejnego portu na Zalewie Wiślanym w części warmińsko-mazurskiej przy międzynarodowej drodze wodnej E70. Tam za moimi plecami już się wyłania wzgórze katedralne, wzgórza fromborskie miasta Kopernika, a w nim port, który jest takim typowym portem rybackim. Brakuje w nim sanitariatów, nie ma prądu na kei, nie ma wody.
Więc wybierając się do Fromborka, chcąc zwiedzić miasto Kopernika, trzeba być dobrze przygotowanym, krótko mówiąc, mieć dobrze naładowane akumulatory, zbiorniki pełne wody i wtedy ruszać na zwiedzanie atrakcji i zabytków Fromborka, których jest naprawdę nie lada i z serca Wam polecamy odwiedzenie tego miejsca. Z portu lecimy w stronę najważniejszego we Fromborku miejsca, czyli Wzgórza Katedralnego. Niech Was nie zmyli ten widok. To nie zamek, a ufortyfikowany zespół katedralny z dawnym pałacem biskupim i 2 wieżami Radziejowskiego i Kopernika. Miasto przez wieki było stolicą Warmii, a najsłynniejszym z jego mieszkańców był wybitny astronom Mikołaj Kopernik, którego prawdopodobny grób znajduje się we wnętrzu katedry. Przed wzgórzem stoi wieża wodna, którą polecamy odwiedzić, bo jest z niej piękna panorama i to najstarszy w Polsce obiekt tego typu. A sam port jak port. Basen portowy jest całkiem spory, ale teren czeka modernizacja, bo Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na jego przebudowę. I można rzec nareszcie. A my już śmigamy dalej, bo czeka na nas kolejne nadzalewowe miasto po warmińsko-mazurskiej stronie, a właściwie w części Powiśla. Miasto zdecydowanie zwrócone twarzą do wody, o czym świadczy solidny port żeglarski i rybacki oraz stacja ratownictwa wodnego i potężne zakłady przetwórstwa rybnego. Tolkmicko jest prawie tak stare jak sąsiedni Elbląg i ma 725 lat. Ale zarówno w sezonie, jak i poza sezonem to bardzo spokojne miejsce, co dla wielu osób może stanowić dodatkowy atut. A jeśli ktoś szuka atrakcji i zgiełku, zawsze może przepłynąć stąd promem do leżącej naprzeciwko Krynicy i zaznać zgiełku kurortu. Mówimy z Tolkmicka, z portu w Tolkmicku, który jest największym portem na Zalewie Wiślanym. Miejsc co prawda nie ma tak strasznie dużo, ale powierzchniowo jest to naprawdę bardzo duży port. Ja szczerze mówiąc zastanawiam się, bo mi się wydawało, że największym portem jest port w Krynicy, jest naprawdę bardzo duży i ma bardzo dużo miejsc do cumowania, bo 40. W tym porcie, jak się dowiedzieliśmy, jest 15 miejsc przy Y-bomach i takich miejsc do cumowania burtą. Tyle tylko, że jeżeli cumujecie tutaj burtą, to po prostu nie macie dostępu do prądu i wody. A jeżeli cumujecie przy Y-bomach, to jest normalnie dostęp do prądu, do tych udogodnień. Oczywiście w tym porcie, który jest zmodernizowany, są też normalne sanitariaty, są prysznice, toalety. Także wszystko jest naprawdę ok. Bardzo ładna miejscowość. My tu byliśmy już w tym roku. Odwiedzaliśmy okolice, więc możemy powiedzieć, że naprawdę warto tutaj wpaść. Pierwsza rzecz taka, że to są naprawdę też pyszne restauracje z dobrymi rybami, ale jest też bardzo ładna okolica. Stąd warto wybrać się do cesarskiej wsi w Kadynach, która jest bardzo blisko, tutaj jest 5 km. Można na przykład pojechać rowerem albo zrobić sobie spacer pieszo i po drodze zobaczyć też taką bardzo urokliwą, piaszczystą plażę w Kadynach, na której to plaży bardzo często zupełnie nikogo nie ma, są tylko wędkarze, które przychodzą sobie połowić. Ale najważniejsze są zachody słońca. Magiczne zachody słońca. Jedne z najpiękniejszych, jakie widzieliśmy nad Zalewem Wiślanym. Za każdym razem inne. I dla nas to jeden z najważniejszych powodów, by odwiedzić Tolkmicko. O poranku, przy dobrej przejrzystości powietrza, widzimy stąd Krynicę Morską. Kochani, żegnamy się z Zalewem Wiślanym, wpływamy na rzekę Elbląg. Mijamy po drodze most pontonowy w Nowakowie, który jest otwierany o określonych godzinach, a godziny otwarcia znajdziecie na przykład na ulotkach rozdawanych właściwie w portach na terenie Zalewu Wiślanego, na pętli żuławskiej. Dobrze jest wcześniej zadzwonić do operatora
tego mostu po to, żeby ułatwić sobie, przyspieszyć drogę. Tędy możemy dopłynąć do Elbląga, zatrzymać się w Elblągu. Jest kilka fajnych maryni, pozwiedzać to piękne miasto. A stamtąd można też odrobinkę cofając się wpłynąć na kanał Jagielloński, dopłynąć do Nogatu i Nogatem również zatrzymując się na chwilę na 2 śluzach dotrzeć do wielkiego, pięknego, znanego brodu, jakim jest Malbork i tam podziwiać przepiękny i największy w Europie zamek gotycki. Rzeka Elbląg to kolejny ptasi raj, a wspomniany kanał Jagielloński jest najstarszym w Polsce sztucznie stworzonym kanałem, który obecnie nie ma już znaczenia gospodarczego. Powstał pod koniec XV wieku i jest najkrótszą drogą wodną z Elbląga do Gdańska. Jak widzicie, pogoda zmienną jest i chwilę temu nagrywałem sobie gadułkę, a tutaj po prostu przyszedł deszcz, którego w prognozie nie było dzisiaj, ale na wodzie trzeba być przygotowanym na każde warunki. My przewidywaliśmy, że będzie w czasie tego rejsu deszcz, ale myśleliśmy, że trochę później, ale on nas chyba dogonił. Może nas przegoni, niech pójdzie sobie dalej. Zwykle mawiamy, że nie ma złej pogody, tylko są źle ubrani ludzie. Pogoda jaka jest, wymarzona, deszczowo, dobrze wpływa na cerę podobno. I płyniemy przed siebie. Dopływamy do mostu w Nowakowie, most pontonowy, który znajduje się tutaj. Most jest zamknięty. Pan mi powiedział, że jest zbyt wysoki poziom wody i dopóki ta woda nie opadnie, most nie może zostać otwarty, dlatego że most jakby się ruszył. Ja jednocześnie zmieniam tutaj biegi i ruszamy do przodu. Gdyby most wyszedł, to oni po prostu nie osadzą z powrotem go, gdy most się cofnie na swoje miejsce. Więc krótko mówiąc czekają. I tam przed nami są jachty, które czekają od niedzieli na to, żeby przejść i sobie pewnie jeszcze poczekają. My na szczęście mamy alternatywę. Możemy przepłynąć na Szkarpawę, wracamy na zalew, przepływamy na Szkarpawę, wpływamy w Nogat i tamtą trasą dotrzemy do swojego punktu docelowego. Tylko to po prostu niestety strata czasu, paliwa i nie wiemy, czy dzisiaj zdążymy zrealizować nasz plan. Ale podczas pływania houseboatem trzeba być cierpliwym, przygotowanym na różne zdarzenia. I to jest jedno z takich zdarzeń. Gonimy więc znowu łyski na rzece Elbląg, wpływamy na zalew, by po 2 godzinach nierównej walki z falami i wiatrem znowu go pożegnać. Tym razem już na dobre w tej podróży. Sytuacja się uspokoiła, spłynęliśmy z zalewu, który jest naprawdę mocno zafalowany i wpływamy w Szkarpawę, właściwie połączenie Szkarpawy i Nogatu. Zaraz Wam to pokażę. Proszę bardzo. Tu na prawo jest Szkarpawa, a tu na lewo, a tam jest Nogat. I my płyniemy na lewo. Tę część Nogatu, którą płyniemy kolejny raz w tym roku, wspominamy wyjątkowo dobrze, bo wiemy, że towarzyszyć nam będą urocze łyski, płochliwe kormorany i dostojne czaple białe, których jest tu naprawdę sporo. Po niecałych kolejnych 2 godzinach jesteśmy na miejscu, czyli w Elblągu. Pokazywaliśmy Wam go już w filmie o Zalewie Wiślanym i atrakcjach nadzalewowych miast w warmińsko-mazurskiej części, a link do niego znajdziecie w tej karcie. Do wyboru na nocleg mamy 3 mariny. Pierwsza i największa to Yacht Club Elbląg, duży i wygodny port i noclegi na lądzie, a jedyny jego mankament to oddalenie o około 3 km od miasta. Podobnie jest ze znajdującym się naprzeciwko harcerskim portem Bryza. Ładny, ładnie położony i wyposażony, ale 3 km od centrum, chociaż patrząc z drugiej strony, po godzinach pływania taki spacer to dar niebios. Elbląska Starówka, która potwornie ucierpiała w czasie II wojny światowej, to jeden z najlepszych przykładów rewitalizacji w Polsce i gorąco ją polecamy. Wyładniała w ostatnich latach.
jest piękna i warta odwiedzenia. Zresztą co tu opowiadać, gdy obrazki nie kłamią. Powiemy wam, że widzieliśmy wizualizację 3D dawnego Elbląga z początku XX wieku w Muzeum Archeologicznym i uwierzcie na słowo, to było piękne miasto przypominające nam hanzeatycki Gdańsk. Najbliżej tej starówki jest marina ośrodka Fala i chociaż ustępuje wygodami, to położenie ma wyjątkowo dobre, chociaż wolnych miejsc zbyt wiele nie ma i w sumie to zrozumiałe, z uwagi na lokalizację. A my zapraszamy już na 3. odcinek przez Polskę po wodzie do województwa kujawsko-pomorskiego.